Być może pamiętacie nasz test Focusa ST w dieslu. Z okazji Mikołajek postanowiliśmy przygotować podobny materiał, tyle że z o wiele rzadziej widywanym na naszych drogach autem. Przynajmniej póki co. Przed Wami pierwsze wrażenie z jazdy nowym Mercedesem GLC. Auta do testu użyczył salon Mercedes Auto Studio z Łodzi, mieszczący się przy ulicy Rokicińskiej 78. Zapewne pamiętacie małego SUV-a z gwiazdą na masce, model GLK. Kwadratowa stylistyka przywodziła wspomnienia rodem z modelu W201, czyli popularnej 190. Auto po prostu nie było traktowane poważnie, co odbijało się na wynikach sprzedażowych. Konkurencyjne Audi Q5 czy też BMW X3 przeganiały Mercedesa trzykrotnie. Jednakże koncern ze Stuttgartu postanowił walczyć o ten rozwijający się segment za pomocą następcy GLK, nowego modelu GLC. Stylistycznie GLC bardzo mocno nawiązuje do konceptu GLC Coupé, pokazanego podczas salonu samochodowego w Szanghaju. Choć troszkę ugrzeczniony, zdecydowanie może się on podobać, czego nie można było powiedzieć o poprzedniku. Zgodnie z nową nomenklaturą nazwową, model ten bazuje na klasie C, jednakże jest on naturalnie o wiele większy w środku. Całe wnętrze również znane jest nam z siostrzanej limuzyny. Docenią to przede wszystkim wysocy pasażerowie z tyłu, którzy cierpieli w C-klasie z powodu świetnie narysowanego, lecz nisko schodzącego dachu. Na środku deski rozdzielczej dominuje tabletopodobny ekran systemu multimedialnego o przekątnej 8,4 cala, obsługiwany za pomocą touchpada lub pokrętła na tunelu środkowym. Świetne wrażenie robi również oświetlenie ambiente znane z większego kuzyna, modelu S. Jest ono mniej rozbudowane niż we flagowej limuzynie, ale naszym zdaniem warto dopłacić za tą opcję. Z tyłu mamy bardzo przydatne w tym segmencie rozwiązanie, niestety płatne, czyli klapa wspomagana elektrycznie, która po otwarciu daje nam do dyspozycji 550 litrów pojemności, tyle samo co BMW X3 i o 10 więcej niż w Audi Q5. Tutaj także miła niespodzianka. Składanie tylnych foteli jest wspomagane elektrycznie. Nowy model to i nowe rozwiązania w układzie napędowym. Mowa tutaj o 9-biegowej skrzyni biegów 9G-Tronic. Legitymuje się ona świetną kulturą pracy, przez co zmiany biegów są właściwie niezauważalne. Dlatego też podczas jazdy tym autem trudno było mi się przyzwyczaić do widoku 8 przełożenia przy 90 km/h. Przekłada się to też na spalanie oscylujące wokół 6 litrów na setkę poza miastem w, warto podkreślić, prawie dwutonowym aucie. Pod maską pracuje znana już jednostka wysokoprężna o pojemności 2,1 litra, rozwijająca 170 koni mocy i 400 Nm momentu obrotowego. Pozwala to na osiągnięcie w tym stosunkowo ciężkim samochodzie setki w 8,3 sekundy, czyli jakieś 5 sekund dłużej niż zajmuje to Grzegorzowi Lacie. Również nie można się przyczepić do układu kierowniczego, który mimo komfortowego zawieszenia daje absolutną pewność prowadzenia, także na wąskich, dziurawych, leśnych drogach. Dodatkowo prześwit tego auta pozwala na poradzenie sobie w sytuacji pod tytułem spadł śnieg, ale nie chce mi się odśnieżać podjazdu, jak i podczas atakowania wyższych krawężników w miejskiej dżungli, gdzie model GLC będzie widywany bardzo często. Ceny nowego Mercedesa zaczynają się od 175 000 złotych. Testowane przez nas auto jest oczywiście, jak na testówkę przystało, lepiej wyposażone. Znajdziemy tutaj podgrzewanie przednich foteli, Parktronic z asystentem parkowania, nawigację Garmina, dach panoramiczny, pakiet wykończenia wnętrza Exclusive, czy też reflektory LEDowe ILS. Tak skonfigurowane auto daje nam kwotę 230 000 złotych. Ktoś może powiedzieć, że to dużo za małego SUV-a i przecież Mazda CX-5 czy też Honda CR-V poradzą sobie równie dobrze w podobnych warunkach użytkowania, a kosztują o ponad połowę mniej. Ale cóż, jak się chce jeździć premium, trzeba płacić ceny premium.